Dzień dobry, witam serdecznie z wyspy Koh Samui w Tajlandii. Przepraszam na wstępie za niewielką przerwę w nagrywaniu, ale niestety COVID nieco pokrzyżował nam plany. W tym momencie mamy wiele nowych przypadków w Tajlandii, no i niestety wszystko się pozamykało. Mieliśmy jechać w kilka miejsc, no ale musieliśmy zostać na Koh Samui, ale wracając do tematu, rozpoczynamy w tym momencie serię, która interesuje Was chyba najbardziej, czyli koszty życia w Tajlandii. No i na pierwszy odcinek weźmiemy sobie moje aktualne mieszkanie i fajnie się składa, bo akurat w przyszłym miesiącu będziemy przeprowadzać się do nowego mieszkania, więc pokażę Wam takie lepsze miejsce, które możemy teraz dostać dzięki COVID-owi. To miejsce, które pokazuję Wam dzisiaj, to jest miejsce, które jesteście spokojnie w stanie wynająć w takiej cenie, jaką widzicie na thumbnailu, nawet w normalnym sezonie. 1500-1800 zł to są normalne kwoty za tego typu mieszkania. No i jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak wynajmować takie mieszkanie, co się znajduje w cenie tego mieszkania, no i przede wszystkim zobaczyć je w środku, no to zapraszam na dzisiejszy odcinek. Zaczniemy sobie od zewnątrz. Słuchajcie, tutaj mamy takie siedzisko małe przed samym mieszkaniem. Tak wygląda wejście. To jest taki apartament. Zaraz pokażę Wam, jak to wygląda na zewnątrz. Zaczniemy sobie może najpierw od środka. To jest nasza kuchnia i teraz to jest dość niespotykane jak na Tajlandzie, żeby mieć taką w pełni wyposażoną kuchnię. Zobaczcie. Piekarnik z 4 panikami, elektryczny co prawda, ale cały sprzęt tutaj jest. Jeden z najważniejszych sprzętów, jakiego używamy w Tajlandii, to rice cooker. I tutaj mamy jeszcze slow cooker, chyba dwie najważniejsze maszyny. I teraz ciekawostka, bo ten rice cooker już był tutaj w mieszkaniu. No i jak widzicie, tutaj mamy zlew, pełno szafek. Dwie ważne rzeczy dla mnie, czyli wagi. No i możecie sobie zobaczyć, tutaj oczywiście nie będę ukrywał, część z tych rzeczy, które są, to są jakieś tam noże, to są moje rzeczy, natomiast zdecydowana większość z tego, co tutaj widzicie, jest wyposażeniem, kiedy już się wynajmuje, więc macie w zasadzie wszystko już gotowe tutaj, jakieś garnki, patelnie, czego byście nie chcieli, jeszcze tam mam w tych szafkach pochowane jakieś ekspresy do kaw, tostery, wszystko tutaj się znajdowało w cenie tego mieszkania. Jak widzicie, tutaj mamy taki salon z aneksem i tutaj jest miejsce, gdzie chyba spędzamy najwięcej czasu w tym mieszkaniu. I standard tego mieszkania, jak sami widzicie, nie jest jakiś tam wysoki, ale jest, myślę, że w całkiem dobrym standardzie. Mamy mały stolik. Tutaj idziemy dalej. To jest moje centrum dowodzenia. No i to tutaj już wszystkie te rzeczy to już kupowałem sobie sam, czyli biurko, krzesło oczywiście. No takich rzeczy tutaj nie ma ze względu na to, że jednak większość tych domów na wynajem jest nastawiona raczej na turystów, więc aż takich typowo biurowych rzeczy nie znajdziecie. To są wszystkie te meble, krzesła i tak dalej, tutaj musiałem kupować samodzielnie. Tutaj mam jakieś graty i trochę sprzętu, widzicie jakąś taką małą szafkę. No i teraz łazienka. Łazienka całkiem standardowa. Możecie sobie zobaczyć lustro duże na całą ścianę. Tutaj mamy toaletę. I typowe w Tajlandii, czyli prysznic jest, nie ma jakby kabiny, tylko jest, wygląda to w taki sposób właśnie i wychodzi się prosto z prysznica tutaj do dalszej części łazienki. Ok, idziemy dalej. Ostatnie pomieszczenie. To jest nasza sypialnia. Jak widzicie, duże łóżko. Tam jest jeszcze jedno pomieszczenie, którego nie będę Wam pokazywał, dlatego że mamy tam straszny bałagan. To jest taka garderoba. Tutaj mamy jeszcze, zobaczcie sobie, duże lustro takie w sypialni. I jak widzicie, to jest tutaj dość ciemno, jest mało okien, ale w Tajlandii to jest akurat dobra sprawa, dlatego że chcecie, żeby było chłodno. Przede wszystkim ważne jest, żeby sypialnia nie była zwrócona w stronę wschodnią, dlatego że w szczególności rano potrafi być bardzo, bardzo gorąco, więc tutaj mamy mieszkanie od zachodu, czyli tak jak powinno być. Ono jest trochę ciemniejsze, ale powiem Wam szczerze, że oczywiście lepiej by było, gdybyśmy mieli super mieszkanie z widokiem na morze, ale jeżeli już miałbym mieć wybór, no to wolałbym właśnie chyba mieć sypialnię, przepraszam, od strony zachodniej. No i teraz jak tutaj widzicie, mamy klimatyzację, no ale to już chyba jest standard. I teraz wrócimy się jeszcze, bo chcę Wam pokazać kilka innych rzeczy. Zobaczcie, tutaj
Mamy jeszcze, tutaj wracamy do salonu, mamy jadalnię. Jeszcze choinka stoi, ale chyba będę musiał już za kilka dni ją zdemontować. Także jest jadalnia. I tutaj mamy Smart TV. 43 cale Smart TV, także jak chcecie, to możecie sobie oglądać jakiegoś tam YouTube'a. No i chyba największy highlight tego mieszkania, czyli basen. Od razu po wyjściu w zasadzie z mieszkania mamy basen. Zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj jest dalsza część osiedla. I tutaj jest obok kolejne takie mieszkanie, jakie mamy my. W tym momencie nikt nie wynajmuje. W ogóle bardzo mało osób teraz wynajmuje wszystkie te miejsca. Jeszcze zaraz wam pokażę widok. Tutaj u góry jest jedno takie ogromne mieszkanie i to jest właściciel całego tego budynku, ale jego tutaj w tym momencie również nie ma. Tutaj macie jakieś fotele, można się opalać. Tam jest więcej tych foteli i możecie sobie zobaczyć dalej widok. Mamy w bardzo spokojnym miejscu to mieszkanie, trzeba odjechać 3 minuty dosłownie od centrum, a do naszej restauracji mamy może 5 czy 6 minut skuterem. W tamtą stronę, w tym kierunku jest nasza restauracja. Tutaj to wygląda naokoło jeszcze tak. I basen z tej strony. Widzicie, długi basen. A raczej pływać tutaj, żeby robić jakieś długości, to nie za bardzo, ale żeby sobie wypocząć, to bez najmniejszego problemu oczywiście. I jeszcze raz mieszkanie. I oczywiście zapomniałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Tutaj mamy swój internet oczywiście. To też jest ważna sprawa, jak będziecie kiedyś wynajmować tego typu mieszkania, żebyście zwrócili uwagę, że macie swój własny internet. Żebyście nie mieli jakiegoś dziadowskiego Wi-Fi, powiedzmy takiego łączonego gdzieś tutaj z sąsiadami, tylko no, w szczególności jeżeli podpisujecie umowę na przykład na 6 miesięcy czy na rok, no to żebyście mieli swój własny internet. Możecie zawsze o to poprosić i przy dłuższych umowach najczęściej właściciele się zgadzają. Na co jeszcze musicie zwrócić uwagę? Oczywiście jest kilka szczegółów, w szczególności przy takim dłuższym wynajmie, o których musicie pamiętać. Na pewno będzie jakiś depozyt i teraz jeżeli chodzi o depozyt w Tajlandii, no to zgodnie z prawem oni bodajże mogą pobierać tylko 1 miesiąc. W niektórych miejscach będą was pytać o 2 miesiące depozytu plus miesiąc płatny z góry. Od razu rezygnujcie z takich miejsc, musicie się targować i 1 miesiąc to jest maksymalnie, co powinniście zapłacić. I teraz my w tym miejscu, które wam teraz pokazałem, płacimy 12 000 batów, a depozytu zapłaciliśmy tylko 10 000 batów. Oczywiście depozyt jest zwrotny przy końcu umowy, o ile traficie na uczciwą osobę. I teraz powiem wam jeszcze jedną poradę i problemy, które ja napotkałem podczas wynajmu tutaj w Tajlandii. Otóż, no nie zabrzmi to zbyt dobrze, ale proponowałbym wam jednak znajdować właścicieli, którzy są obcokrajowcami, a nie Tajów. I tutaj ja nie mam żadnych uprzedzeń absolutnie do Tajów, ja mówię to ze swojego własnego doświadczenia. Otóż pierwsze miejsce, jakie wynajmowaliśmy na dłuższy okres, wynajmowaliśmy od takiej bardzo miłej pani Tajki. Problem pojawił się, kiedy zaczęliśmy się już wyprowadzać i poprosiłem o zwrot mojego depozytu. Oczywiście sprawdzili całe mieszkanie, wszystko było w porządku, a depozytu pani nie zwróciła mi bodajże przez kolejnych 6 czy 7 tygodni, 1,5 miesiąca około to trwało. Musiałem się nieźle naprosić, pani mówiła, że ma trochę kłopotów finansowych i że niestety, ale wydała tam te pieniądze, w ogóle absurdalna sprawa, prawda, co to jest, co to mnie obchodzi jakby. No ale no nic, no odzyskałem te pieniądze po 1,5 miesiąca. Kolejne miejsce, które na dłużej wynajmowaliśmy od Tajów, mieliśmy umowę na rok czasu i ta umowa po roku czasu nam wygasła. No ale my zostaliśmy dłużej i nie podpisywaliśmy absolutnie żadnej innej umowy, mieszkaliśmy tam bodajże 1,5 roku, coś takiego. No i po pewnym czasie stwierdziłem, że chcemy się przeprowadzić właśnie do tego miejsca, gdzie jesteśmy tutaj. No i przyszedłem do pana, który był właścicielem, powiedziałem, że ja chciałbym wypowiedzieć umowy z jakimś takim normalnym okresem, czyli powiedzmy tam miesiąc naprzód, żebyśmy się spokojnie rozstali, żeby nie było problemów. No i pan Taj zaczął się na mnie wydzierać, że
Oni nie robią takich rzeczy, oni wynajmują tylko na rok, a ja powiedziałem, że halo, ale nam się umowa na rok skończyła, ja jestem już tutaj 1,5 roku. No i skończyło się tak, że powiedziałem, że jeżeli pan mi nie odda depozytu, no to ja zgłoszę tą sprawę na policję. Pan mi powiedział, że przecież mamy podpisaną umowę, ja powiedziałem, że owszem mamy, ale na rok. No i ten rok już upłynął po prostu. Była niezła afera, ale najwidoczniej pan sprawdził, że rzeczywiście nie podpisał ze mną tej nowej umowy. No i ja mógłbym się kłócić tak naprawdę, żeby odzyskiwać cały ten depozyt. Na końcu dogadaliśmy się jednak, że oddadzą mi po prostu za pół tego depozytu, na pół mi niestety przepadła. Także no taki jest mój wynajem z tajami. A wcześniej wynajmowałem również od obcokrajowców i nigdy nie było absolutnie żadnego problemu. Myślę, że o wiele lepiej się zrozumiecie. No i musicie też zwrócić uwagę, że jeżeli pojawi się jakikolwiek problem z prawem, no to tajowie oczywiście zawsze będą mieli większą szansę na wygranie takiego sporu, więc no nie ma co się kłócić, po prostu. No i tyle. Dlatego łatwiejszym rozwiązaniem jest wynajmowanie od obcokrajowców. Ja wynajmuję swoją restaurację od obcokrajowców, wynajmuję swoje mieszkanie od obcokrajowców. Mam spokój ducha, mam spokój święty. Uważam, że tajowie to są jedni z najlepszych ludzi, ogólnie najprzyjaźniejszych, najmilszych, dopóki nie robi się z nimi jakiegoś takiego bezpośredniego biznesu, bo później potrafią z tego być niestety kłopoty, więc warto zwrócić na to uwagę. Co jeszcze mogę wam powiedzieć o tym mieszkaniu? Otóż mamy sprzątanie w cenie tego wynajmu, czyli 12 000 batów. W cenie tego mieszkania znajduje się sprzątanie raz w tygodniu. Oczywiście internet, który wam pokazywałem, również jest w cenie. Wodę mamy w cenie, co jest raczej rzadkością. Najczęściej płaci się z góry za wodę, powiedzmy, nie wiem, 400 batów albo 200 batów od osoby, czyli jakieś tam grosze, powiedzmy 30 zł, 40 zł się płaci za wodę. Jedyne za co płacimy w takim mieszkaniu to jest prąd i za prąd płacimy w zależności od tego, jak dużo używamy klimatyzacji, bo klimatyzacja to jest w zasadzie główna rzecz, która będzie nam pobierać prąd. Najczęściej w takim mieszkaniu płaci się gdzieś tam 1500-2000 batów miesięcznie, czyli gdzieś tam powiedzmy 180, 200, 250 zł miesięcznie. No i teraz, co jeżeli byście chcieli znaleźć takie mieszkanie? Jak się w ogóle za to zabrać w Tajlandii? No pierwsze co polecałbym w ogóle przylecieć tutaj na miejsce i wynająć sobie jakiś hotel i powiedzmy wsiąść na motor i pojeździć sobie naokoło gdzieś po okolicy. Dlatego, że no nie każdemu każda okolica odpowiada. Ja na przykład na Samui nie lubię kilku miejsc, w szczególności nie lubię Lamai. Nie wiem dlaczego, ale no po prostu nie lubię klimatu tego miejsca, nie podoba mi się tam w ogóle. Chaweng, Chaweng, w którym my mieszkamy, znowu bardzo dużo ludzi nie lubi Chaweng'i, teraz chyba najwięcej osób odradzałoby wam mieszkanie w Chaweng. Bardzo dużo osób poleca jakieś takie spokojniejsze miejsca, jak na przykład Chaweng Mon czy Ban Rak, ale no tam jest znowu dla niektórych za spokojnie, bo nie ma tam żadnych imprez, nie dzieje się nic zbytnio wieczorem. Więc jak to zwykle bywa, wszystko zależy od waszego gustu i co wam się podoba. Najlepiej po prostu tutaj przyjechać i sprawdzić. I teraz jeżeli znajdziecie sobie już jakieś miejsce, powiedzmy taką dzielnicę, która wam odpowiada, no to wtedy warto wejść gdzieś tam na grupy na Facebooku. Tutaj oczywiście jest pełno grup dla obcokrajowców i na takich grupach możecie się po prostu zapytać, czy ktoś ma coś na wynajem. Pojawi się pełno agentów, nie ma co się bać, czasami agenci też mają fajne oferty i nie musicie płacić żadnej premii. Agenci najczęściej premię pobierają od właścicieli mieszkania. Jeżeli macie oczywiście do mnie jakiekolwiek pytania, jeżeli chcielibyście uzyskać jakąś pomoc, możecie do mnie pisać wiadomości, nie ma problemu, pomogę wam, mogę wam dać namiary na jakieś fajne miejsca. Jeżeli chcielibyście wiedzieć coś więcej odnośnie samego mieszkania, to również oczywiście zachęcam do pisania komentarzy. No i cóż, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. To jest pierwszy odcinek z serii takich odcinków o kosztach życia w Tajlandii. W kolejnym odcinku pokażę wam koszt życia w Tajlandii w 2021 roku podczas COVID, jak to wygląda w ogóle z cenami, a już w przyszłym miesiącu, tak jak wam wcześniej powiedziałem, przeprowadzamy się do nowego mieszkania, które będzie dużo wyższego standardu, a będziemy płacić podobną cenę jak tutaj. Więc myślę, że ciekawe odcinki nadchodzą w przeciągu najbliższych kilku tygodni. Jak zwykle zachęcam do subskrybowania kanału i dodawania łapek w górę i widzimy się już za kilka dni. Do zobaczenia i cześć!